Chodź może bliżej samochodu trochę. Cześć wszystkim, witam na kanale Poczuj Klasyka. Dzisiaj wspólnie tutaj z Dawidem, myślę, że kiedyś się pokaże, chcemy Wam pokazać nasze najnowsze dziecko, jeśli chodzi o auto, mianowicie Vectrę i30. Kilka słów historii tego samochodu. Jest to auto, które powstało przy współpracy Opla z Irmscherem, a w zasadzie ono powstało na 30-lecie marki Irmscher. Co się z tym wiąże? Irmscher zbudować miał 30 samochodów Vectra w nadwoziu kombi, do których włożyli dużo większy silnik, bo seryjnie w Vectrach były silniki 2,5 litrowe, 170 koni, w i500 190 parę. Tutaj mamy do czynienia z silnikiem, który ma pojemność 3 litry. Tak, 3 litry. Rozwija moc 220 koni mechanicznych. No i potrafił napędzić ten samochód w latach 90. do prawie 250 km na godzinę. Jeśli mnie pamięć nie myli, było to 242 km. No i cóż, Irmscher z racji tego, że ma bujną historię, stwierdził sobie, że trzeba uczcić swoje 30-lecie i zrobić coś nieszablonowego. Powstawały modele później i35, wcześniej były inne wersje, które też celebrowały rocznicę. Natomiast wracając do tego auta, miało ich powstać 30 sztuk. W rzeczywistości powstało tylko 28, z czego najprawdopodobniej w tej chwili w Europie uchowało się ich na poziomie 20 sztuk. Poza samochodami kombi Irmscher stworzył również dwa sedany, do których włożył silniki również te 3-litrowe, natomiast oznaczał je już nie i30, a oznaczał je IS2, I jako Irmscher, S jako sedan i 2 jako 2 sztuki. No to słuchajcie, kilka słów na temat wyglądu auta. Później opowiem Wam o tym, jak pozyskaliśmy ten egzemplarz. Natomiast z zewnątrz samochód jest w zasadzie Vectra i500 z jedną subtelną różnicą, mianowicie ma ciutkę inny przedni grill. Oprócz przedniego grillu mamy również inne koła. W i500 montowane były BBS-y. Tutaj mamy koła irmscherowskie 17 cali Twin Spoke. Jak już jesteśmy przy kołach, warto zwrócić uwagę na to, że Irmscher zastosował sportowy układ hamulcowy. Standardowe Vectry miały 288 mm, tutaj mamy do czynienia z tarczami powyżej 300 mm, także ten układ hamulcowy został bardzo, bardzo mocno wzmocniony. Jak widzicie, środek samochodu jest również zmieniony. Widać czarno-czerwone skóry, widać emblemat z numerem samochodu. W tym naszym konkretnym przypadku jest to numer 12. Co ciekawe, i30, czyli nazwa modelu, jest również umieszczony na zagłówkach przednich i tylnych foteli. Dlatego to też sprawia, że to auto jest unikatowe i w zasadzie niepowtarzalne. No dobra, słuchajcie, to teraz tak, wracając do tego konkretnego modelu, mamy przedni zderzak z pakietu Irmschera. Taka ciekawostka, spryskiwacze reflektorów, które tutaj widzicie, są spryskiwaczami takimi opcjonalnymi. Można było je dobrać. W tej chwili na certyfikacie, który mamy z Irmschera, mamy jasno wskazane, że to była opcja, która wyjechała z tym konkretnym modelem z numerem 12 na 30. Dalej idąc, felgi, o których już chwilkę powiedziałem, mamy progi. Jak widzicie, w naszym pięknym egzemplarzu są to progi ze złotem oplowskim, czyli no niestety, ale jak to Opel... To szybszy jest wtedy? Tak, jest zdecydowanie szybszy i to jest brokat, złoty brokat, nie? Natomiast no nas to zupełnie nie przeraża, dlatego że fajna rzecz z tym autem jest taka, że cały lakier na samochodzie jest w 100% oryginalny, czyli samochód nie miał nigdy malowanego jakiegoś elementu metalowego, nie miał jakiejś kolizji, więc to jest bardzo ważne w kontekście tego, co będziemy robić, czyli przywracać go do 100% wyglądu, do stanu jego świetności, tak?
Natomiast słuchajcie, idąc dalej, i 30 wyróżniała się również, tak jak zresztą i 500 i niektóre wersje 2,5 litrowe, słupkami, które też były oklejone karbonem, tak? To oczywiście nie jest karbon, ale to jest folia karbonowa, więc to jest też taki fajny wyróżnik tego samochodu. Lecąc tutaj dalej, jeśli chodzi o tył auta, i 30 miały spoilery Irmschera, także tutaj mamy ten spoiler. To oczywiście oryginalna sprawa, bardzo fajny znaczek, czyli i30 pokazująca, że ten samochód jest właśnie ten właściwy. I co? Wydech też Irmschera. No tutaj nad wydechem będziemy musieli trochę popracować, bo on wychodził w chromie. Widać, że jakiś poprzedni właściciel próbował zrobić to, co było modne gdzieś tam na końcówce lat 90., początku nowego wieku, czyli 2000 plus, czyli pousuwał chromy, pomalując to czarną farbą. Z takich ciekawych rzeczy, jeśli chodzi o ten konkretny egzemplarz, słuchajcie, no my, żeby go pozyskać, musieliśmy pracować aż 3 miesiące, tak? 3 miesiące przekonywania i udowadniania, że samochód trafi w dobre ręce i zostanie przywrócony do właściwego stanu. Za tym jest bardzo fajna, osobista historia właścicielki auta. O tym na razie nie będę mówił, może w dalszych częściach, kiedy będziemy pokazywać proces odbudowy tego samochodu, kiedy będziemy pokazywać finalny efekt, powiemy ciutkę więcej. Dlaczego w ogóle to auto? To auto też znalazło się u nas dlatego, że mamy wiele Irmscherów ciekawych. Tutaj zapraszam Was na naszą stronę na Facebooku Poczuj Klasyka, na naszego Instagrama, również Poczuj Klasyka, gdzie prezentujemy te auta, pokazujemy, dzielimy się z Wami tymi samochodami. W momencie, kiedy będziecie mieć jakieś konkretne pytania do konkretnych modeli, dajcie nam znać, spokojnie pokażemy je w przyszłości i zademonstrujemy. Tutaj też Wam się należą słowa wyjaśnienia, tak? Bo fani i obserwatorzy profilu Poczuj Klasyka na Facebooku wiedzą, że mieliśmy w październiku startować z projektem Kadeta w whitebody fabrycznie nowym Irmschera. Natomiast, sorry, ale musieliśmy go zawiesić właśnie ze względu na ten samochód. Mianowicie Irmscher zaprosił nas z tym samochodem na bardzo elitarne spotkanie w siedzibie Irmschera 11 maja przyszłego roku, więc mamy no nieco ponad pół roku na to, żeby ogarnąć to auto i żeby pojechać nim do Niemiec i najprawdopodobniej wspólnie z Dawidem zaprezentować Wam ten samochód w miejscu, w którym powstał, czyli w fabryce Irmschera, wśród swoich, powiedzmy sobie, bliźniaków czy modeli, które były po nim. Plany na ten samochód są następujące. On jest w tej chwili po szybkim takim przeglądzie mechanicznym, gdzie wymieniliśmy pasek, cały kompletny rozrząd, dostał świeże oleje, no po to, żeby po prostu też zobaczyć, czy mu coś domaga, czy jest z nim wszystko ok, czy jednak nad czymś trzeba popracować. Natomiast samochód ma 150 000 km przebiegu i wygląda na to, że go trzeba po prostu tylko rozjeździć. Z zewnątrz go sobie obejrzeliśmy. Ja bym chciał Wam jeszcze pokazać, tak, żeby być z Wami w 100% szczery, jaki jest stan blacharski tego samochodu, więc chodź, Dawid, ze mną pokażemy, co tutaj się dzieje. Tutaj się dzieje tak, mamy błotnik, który no będzie wymagał ingerencji, lub znajdziemy błotnik w kolorze. Gdzieś tutaj się lampeczka nam obtegowała, wychodzi korozja na przednich prawych drzwiach. Także tak mniej więcej wygląda. Jak byliśmy przy drzwiach, możecie też zobaczyć całkowicie nowy układ hamulcowy, czyli mamy nowe tarcze, nowe klocki. To wszystko zostało zrobione przez poprzedniego właściciela. W tej chwili w aucie nie są jeszcze zamontowane nadkola, no to po rozrządzie, ale też po to, żeby blacharz miał zdecydowanie łatwiej pracować z tym samochodem. Natomiast tam też napawa nas bardzo dużym optymizmem, bo nie ma ani grama jakiejś wielkiej rdzy w konstrukcji auta.
Także to wygląda ciekawie. Mniej ciekawie wyglądają niestety, ale elementy standardowe dla Vectry, tak? Czyli progi i korozja. Tutaj z tej strony oczywiście będziemy musieli dokonać naprawy blacharskiej. No, blacharz zdecyduje, czy to będzie wymiana całego elementu, czy wymiana części elementu. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało po otwarciu. Idąc dalej, te tylne drzwi uchowały się całkowicie bez korozji. Łącznie z tym, że nawet ranty drzwi nie mają powiedzmy sobie tutaj grama drzwi, co jest standardową rzeczą. Ale dochodzimy do tylnego nadkola, dochodzimy do tylnego progu. Tutaj no, będzie troszeczkę zabawy i myślę, że tą zabawę będziemy Wam relacjonować i pokazywać, co się dzieje, jak się dzieje i dlaczego tak, a nie inaczej psujemy ten samochód. Lecąc dalej do tyłu, klapa tylna. No, klapa tylna też tutaj widzimy, że w standardowych miejscach zaczyna nam korodować, więc pewnie będziemy szukać całkowicie nowego elementu. No i co? Druga strona, bym powiedział, że bliźniak, czyli taka sama historia. Nadkola. Tutaj musimy jeszcze pomyśleć o tych drzwiach. Śmieszna rzecz, próg tylny wygląda ok, ale zobaczcie, co się stało z progiem w przodzie. Tutaj już nie mówimy o korozji, tylko mówimy o chamskiej dziurze, która po prostu tutaj jest. Ja myślę, że z zewnątrz samochód wygląda i tak jako trzymający się kupy i on się w ogóle i zawieszeniowo trzyma kupy i silnikowo. Jeśli będziecie mieli jakieś pytania, z chęcią zrobię Wam zdjęcia, z chęcią nagram Wam jakiś materiał i pokażę dodatkowe rzeczy. Myślę, że teraz chodźmy do środka. Jeśli chodzi o ten samochód, to środeczek jest zrobiony bardzo podobnie do i500, jeśli chodzi tutaj o kokpit. Natomiast kierownica, to jest w ogóle też oryginalna kierownica z tego samochodu, ona nie była malowana, jest w kolorze tytanowej. i500 miały kolor aluminiowy czy stalowy, jak zwał, tak zwał. Mamy tutaj element środkowego kokpitu z tabliczką z numerem 12/30. Także jest to też rzecz, która no, potwierdza autentyczność samochodu, tak jak i certyfikat, który mamy, także w zasadzie nikt nam no, już nie może powiedzieć, że to jakiś tam ulep, czy sobie złożyliśmy coś w garażu. Istnieje katalog firmowy Irmschera, który mówi, jakie tam wyposażenie ma mieć to auto. No z racji tego, że mamy certyfikat i mamy 100% zgodność, że nasz samochód jest zgodny z tym, jak Irmscher go wypuścił, okazuje się, że nie wszystko, co jest w katalogu, lądowało we wszystkich samochodach. Czyli uwaga, każda i30 jest inna. To znaczy jest inaczej wyposażona. W naszym samochodzie mamy elektryczne szyby z przodu, z tyłu mamy korbki. Co też nie zawsze, niektóre auta były czteroelektryczne, mamy dwuelektryczne. Zwróć uwagę teraz na rygle, ja się może troszeczkę odsunę. Rygle też mamy standardowe. W wielu samochodach Irmschera są te słynne rygielki Irmschera. Analogicznie sytuacja wygląda z ręcznym i z gałką zmiany biegów. Też w katalogu jest opisane, że powinny być gałka i ręczny tytanowy. Natomiast tutaj też mamy potwierdzenie, że tak jest ok w naszym aucie. Więc no, pokazuje to, że po prostu wychodziły w różnych wersjach. Z wyposażenia auta mamy coś, co się nazywa szyberdach, także też działający. No i przede wszystkim, nie wiem, może rzucić na tył tapicerkę, tak? Tapicerkę, która jest w kolorze czarno-czerwonym i też która jest zgodna z winem i zgodna z produkcją tego auta. I teraz tak, katalogi nawet mówią, że i30 wychodziły w kolorze srebrnym, z czarno-czerwonym wnętrzem.
Natomiast prawda też jest taka, że katalog powstał pewnie przed pierwszym samochodem, który wypuścili. No i okazuje się, że i30 były srebrne, były czarne, były błękitno-niebieskie i powstały 2 czy 3 wersje w kolorze kameleon. Samochody czarne, samochody niebieskie, samochody w kolorze kameleon miały również inne tapicerki. Są udokumentowane tapicerki niebiesko-czerwone, to też jest oryginalna i30. Są udokumentowane tapicerki całkowicie czarne i tapicerki w kolorze szarym. Także to też jest taka ciekawostka. To tutaj mamy wyposażenie, które w zasadzie jak na tamte lata jest dość bogate. Mianowicie mamy panel klimatronika, mamy panel klawiszy, czyli mamy kontrolę trakcji, mamy podgrzewane siedzenia. Tryb ekonomiczny, wewnętrzny, no to wiadoma sprawa. Samochód ma oczywiście ABS i na tym w zasadzie te super rzeczy się kończą. Zobaczcie, jak to mówią, niemyty, nieszykowany do sprzedaży, bo on oczywiście nie będzie sprzedany, to żeby była jasność. Natomiast to co jest ważne w tym motorze i kilka słów właśnie na temat tego, co wyróżnia ten samochód. To jest kwestia tego typu, że tu jest motor 3-litrowy o oznaczeniu X30 XEI, 220 koni. Co zrobił Irmscher? Irmscher włożył inne wałki i Irmscher zmienił program silnika i również Irmscher zmodyfikował w jakiś sposób dolot i oznaczył silnik literką i30 swoim logiem. Jakie są plany tutaj? No tutaj po pracach blacharskich, po pracach lakierniczych wjedzie na pewno taki głębszy przegląd, powiedzmy sobie, tego wszystkiego, detailing komory silnikowej, no właśnie po to, żeby to też już cieszyło nie tylko uszy, ale i oczy, tak? Także tak to mniej więcej wygląda. Jeśli macie ochotę, możemy się teraz przejechać i zobaczyć, jak ten samochód chodzi. Dziwne, jak na Opla nie ma czeków, chociaż od czasu do czasu coś tam z sondą się dzieje. Dla bezpieczeństwa trzeba się upiąć w pasy. Żeby była jasność, samochód jest rozgrzany, także nie będziemy go katować na zimnym. Natomiast, no cóż, w środku komfort jazdy jest ok, chociaż trzeba dodać, że w zasadzie o tym zapomnieliśmy. Samochód jest też obniżony. Obniżony, ma sportowe, obniżone zawieszenie Irmschera i również twardsze amortyzatory. Także to też daje takiej pewności w jeździe tym samochodem. My przeglądaliśmy na ścieżce stan Jezu, wciska. Przeglądaliśmy stan też tych amortyzatorów, one są ok, później będziemy podejmować decyzję, czy będziemy z nimi jeszcze coś robić, czy je w jakiś sposób regenerować. Na pewno nie będziemy zakładać zamienników, po prostu samochód musi być w 100% oryginalny. Teraz też taka bardzo fajna rzecz, ja wspomniałem Wam, jak oglądaliśmy silnik, że Irmscher zmienił komputer, tak? W sensie wprowadził swoją mapę. Natomiast wprowadzenie tej mapy skutkuje tym, że samochód, nie wiem, czy będziemy mieli miejsce, żeby pokazać, natomiast samochód, on się wkręca fajnie na obroty, jak na wolnossaka, natomiast on się kręci do 7500 obrotów. Dopiero następuje przerwanie zapłonu. Także to też jest taka zasadnicza różnica, jeśli chodzi o standardowe modele i w zasadzie modele i30 i i500, dlatego że i500 też miały wyżej wstawiony ogranicznik obrotów.
Cześć, słuchajcie, przyjechaliśmy do blacharza, lakiernika, sprać dupsko, bo późne terminy. Też nie, ze Stachem nigdy nie ma problemów. Także chodźcie, wbijamy zobaczyć, jak wygląda nasza i30. Zapukamy. Wejść. Siema, siema. Patrz, mam dla ciebie takie coś, żeby cię ładnie było słychać. O. Oj, Kur... dobra, czekaj. No dobra, Wszyscy na zielono? wszyscy na zielono, można zaczynać. Coś opowiesz, co tam się zmajstrowało, co tam, jak to wygląda? Dramatu nie ma, co? Tematu nie ma. Ale słuchajcie, jest akcja taka, że tutaj zostało zdiagnozowana zmowa producenta. Już wiemy, dlaczego wektry korodują. W tych newralgicznych miejscach, czyli ten fartuch zawsze jest zardzały, to sobie zobaczycie później z drugiej strony. No i to jest ciekawe odkrycie. No, mniej więcej to tak wyglądało, no jeszcze też tragedii nie ma, ale dlatego to wszystko tak koroduje, bo w fabryce już sobie wymyślili chyba wcześniej, Że musi. że musi, żeby już wymieniać błotniki albo po prostu, żeby te samochody wracały. Bo czy tam jest gąbka zamiast kleju, tak? Tak, dokładnie po całej długości dawali taki bardzo długi warkocz tego kleju, tylko że on jest bardzo taki gąbczasty i on po prostu nasiąkał wilgocią przez lata. Piaskiem i To się... wszystko po prostu wypychało do zewnątrz. Dobra, chodźcie, słuchajcie, zobaczymy. Także mamy wstawioną reparaturkę. Mamy wstawiony kawałek progu, bo stwierdziliśmy, że on jest zdrowy, nie? Tak, no Zostały- było go całego wycinać, są tylko takie miejsca. Zostały ogniska. miejsca, które zostaną wypiaskowane. No jeśli coś wyjdzie, będziemy po prostu walczyć z tematem. No i została jakaś taka kosmetyka typu tutaj. Oczywiście zaraz przejdziemy na drugą stronę. Natomiast też zdecydowaliśmy, że będziemy już tak auto całe robić. A zobacz tutaj, jak fajnie pod uszczelkami wygląda. To specjalnie nieczyszczone. Także w każdym samochodzie pewnie takie coś jest i to jest I to też wszystko nasiąka wilgocią i koroduje. fajne miejsce do robienia korozji. O, Czyli- I tak to właśnie wygląda, tak? Tak właśnie od środka to wszystko wypycha rdza. Odkryliśmy, że ten błotnik Tak. kiedyś był lakierowany. Był lakierowany, zgadza No się. to właśnie już te miejsca już były czyszczone kiedyś. No to, No też to dlatego zobaczymy. może ta korozja trochę spowolniła, tak? Słuchajcie, z mojej strony zaskoczenie i30 jest tutaj, bo Irmscher włożył sobie rurę z kastoramy, nie? Ja się No, śmieję. rura do pieca. Natomiast okazuje się, że pewnie stwierdzili, że mają za mało powietrza i tutaj jest dodatkowy pobór powietrza, który jakby nie był złożony na takie, powiedzmy sobie, lepsze trytytki, to bym powiedział, że ktoś sobie dołożył. Natomiast no, znając to, jak Irmscher robił niektóre auta, no to niestety wiemy, że no, niektóre rozwiązania były takie po łebkach. Co, zrobimy pas przedni też. Tutaj wychodzi korozja. Fajnie jest, że pod szybie jest ok od spodu, tak przynajmniej wygląda. Natomiast No, po wymyciu, no wszystko jak widzisz, No. nie ma tu żadnych takich oznak. Wszystko w dobrym, ładnym, zachowanym stanie jeszcze. Natomiast tutaj się okazuje, że zaczyna się zrobić purchelek po zdjęciu tego, więc szyba out. Patrząc na to, choć z tej strony będzie fajnie widać na tym. Zobaczcie, tutaj też widać, że no już jest jakaś korozja pod spodem. Nie wiem, czy to. Znaczy widzicie takie pęcherzyki małe. No. O, tak jak się przyjrzycie, I one są ale- tutaj, one są na dachu. Lakier jest grubości tylko 90 mikronów tutaj, więc stwierdziliśmy, że no już go tak nie zostawimy. No i podjęliśmy decyzję, że co robimy z całym autem? Lakierujemy. Będzie całe auto przelakierowane, no i będzie miało nowy lakier, także mam nadzieję, że wyjdzie to Perfekcyjnie, jak zawsze. zarąbiście, tak? A, jeszcze jedna jest chyba miejsce takiej śmiesznej korozji, to jest tył i opowiesz, jak były fajnie mocowane te progi i lotka. O Jezu. Można zamknąć? Można Tak, chyba. okej. To musisz przejść z tej strony, nie ma światła, natomiast tutaj jest dziura taka, że wchodzi palec, a powinna być taka, więc to też nam ładnie skorodowało. Tutaj też na tylnej klapie pojawiły się korozja. No ale co, no to tak bywa. No, a lotka to Ile? 3 godziny zdejmowania? 3 godziny, 2 noże kuchenne, Ile nerwów? a nerwów
i paczka fajek oczywiście, a na koniec jeszcze 2 piwa. I co, tam jest widniej, to chodźmy z tamtej strony, bo to też jest fajne. Mało Vectr ma oryginalne te. A, ty już zdjąłeś tutaj. Tak, bo tu był- ten próg imszerowski był po prostu, miał dokładaną taką aluminiową listewkę po całej Tak. długości, w którą to wchodzi i jeszcze dodatkowo tu był ten klej. To też Wygląda bardzo jak twardy, klej nie? do szyb, ale no bardzo, no z latem może on się jeszcze bardziej zwulkanizował po prostu i no tragicznie było to wszystko To co? wymontować. To co, za tydzień gotowa, tak? Za tydzień możemy jakiś lekki wianek zrobić. Po Lekki blacharce. wianek, lekki wianek. No słuchaj, to auto akurat trzeba skończyć dobrze, bo to jest po prostu no, jedna z paru sztuk, które pewnie zostały, więc trzeba o to zadbać, żeby to fajnie wyglądało. A jeździłeś nią trochę? No, ci powiem, ze stodoły do garażu. Ma kopa, nie? Emocji niezapomniane. To słuchajcie, to pojawiamy się za jakiś czas, kiedy będziemy mieli już trochę większy etap prac. Myślę, że podkład? No, Podkład albo piaskowanie, Zobaczymy. jeszcze zobaczymy jak nam wyjdzie z Piaskowanie. czasem. Testowanie już myślę, że będzie w przyszłym tygodniu. No, ale Mamy grudzień, a w maju musimy nią jechać na Rzeszę, do Niemiec, do siedziby Irmschera, bo dostaliśmy zaproszenie, więc no mamy trochę czasu. Jeszcze źle powiedziałem, że w maju, w lutym, żeby terminy dowieść. Także do zobaczyska.